Cześć! W dzisiejszym filmie przetestujemy nowy oscyloskop ręczny firmy Tenma 729355. Chcę poświęcić kilka minut temu urządzeniu, aby zobaczyć, jakie ma możliwości i co w sobie kryje. Szczegółowe parametry urządzenia możecie sprawdzić po wejściu w link znajdujący się w opisie filmu. Zaczynajmy. Urządzenie trzymujemy w bardzo fajnej walizce, wykonanej chyba z aluminium. Narożniki są na pewno aluminiowe, zresztą tutaj po jakichś rysach na krawędziach widać, że jest to metal. Jest to poręczna walizeczka umożliwiająca nam łatwo przenoszenie sprzętu. Tutaj mamy dwa zapięcia na kluczyk. Otwórzmy, zobaczmy, co walizka kryje wewnątrz. I w środku w zestawie otrzymujemy instrukcję do sond, instrukcję do oscyloskopu. Tradycyjnie wszystko w języku angielskim. Z tego co widziałem, to instrukcja chyba była robiona jeszcze na szybkiego, ponieważ tutaj widzimy nawet korekty są w postaci wklejek. No, nigdy nie jest za późno na jakąś tam erratę, tak? Poza tym w środku na jednej z pierwszych stron znajduje się informacja, że aktualna instrukcja zaktualizowana jest dostępna pod tym linkiem, tak? Kolejny element to płytka z softwarem do komputera PC. Następnie, jak to przy produktach firmy Tenma, zasilanie na rynek europejski, zasilanie na rynek brytyjski, przewody do miernika, tak samo z tymi końcóweczkami, które są zabezpieczeniem przeciwzwarciowym przy badaniu jakichś zagęszczonych, że tak powiem, układów. Tu mamy mały śrubokręcik, pewnie do kalibracji sond, cały plastikowy, kilka nakładek, sprężynka. Tutaj znajduje się akumulator. Sprawdźmy, jakiej jest pojemności. 4400 mAh, 7,4 V. 23 lipiec 2012. Wow! 4 lata temu był wyprodukowany. No, troszkę sobie poleżał. O, tu widzimy chyba jeszcze ktoś przeprowadzał test tego akumulatora. 4234 mAh. No, czyli blisko pojemności nominalnej. Ok, co mamy dalej? Tutaj znajdują się pewnie sondy, dokładnie, z ładnymi kątowymi wtyczkami. Sprawdzimy później, jak to wygląda w praktyce. Następnie kluczyki do walizki, zasilacz do podłączenia i ładowania pewnie. I co mamy? Dwie przystawki do ładowania, do prądów, tak? Do mierzenia prądów. Ta przystawka jest 3-zakresowa, od 4 do 6 mA, od 40 do 60 i od 400 do 600. Oraz druga przystawka od 4 do 6 A. Dosyć takie pokaźne, duże. No ale tak to sobie producent wymyślił, tak? No i na samym końcu nasz przenośny oscyloskop.
No jak widzimy, jest fajnie dosyć wykonany. Dużą część zajmuje wyświetlacz. Tutaj mamy jakąś tam rączkę do trzymania. Przyciski funkcyjne. Jakiś wielofunkcyjny rotor z napisem push, co też czynię. I tu pewnie mamy tak, wejście zasilające. Z drugiej strony gniazdo USB. Na dole nie ma nic. A na górze mamy wejścia na sondy i wejścia do podłączenia przewodów do funkcji miernika. No, dosyć fajnie. Tu też mam jakiś tam sznureczek do jakiegoś przenoszenia. No, urządzenie jest dosyć ciężkie jak na sprzęt przenośny. Troszkę waży. Zobaczmy, co kryje pod klapką. Pod klapką jest podstawka po prostu, tak? Podstawka służąca do postawienia maszynki. Ok, włączmy urządzenie, zobaczmy, jak sprzęt się sprawuje w pracy. Przedstawia nam się logo producenta i już maszynka nam hula, tak? Na górze znajduje się kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala. Rozdzielczość matrycy, jaką podaje producent, to jest 320 na 240 pikseli. No, nie jest to jakaś szałowa rozdzielczość, ale wystarcza, tak? Do takich podstawowych rzeczy na co dzień, tak? Ja mówię przyciski. Na górze mamy przyciski funkcyjne, których działanie zależy od tego, co jest wyświetlane w danym momencie na ekranie. Przycisk Power pomarańczowy, przycisk Scope odpowiedzialny za włączenie oscyloskopu, przycisk Meter odpowiedzialny za włączenie miernika, przycisk Run Stop to wiadomo, jak w oscyloskopach, zatrzymanie, uruchomienie. Sekcja kanału A, tak, czyli przycisk A i odpowiada za kanał A i mamy na górze tutaj funkcję dla kanału A oraz bezpośredni tutaj dostęp do zmiany podziałki napięcia. Tutaj kursor góra, kursor dół dotyczące przebiegu. Podstawa czasu. I tak samo kursor lewo-prawo. Kanał B. Identycznie. Góra-dół i napięcie. Dalej mamy przycisk Auto, służący nam do auto ustawienia urządzenia. Menu User związane jest tam z ustawieniami poszczególnymi urządzenia, a z takich ciekawszych to może podam. Jest tutaj możliwość zmiany wyświetlania na czarno-białe. Jest to na pewno przydatne podczas prac w pełnym słońcu, prawda? Kiedy ten wyświetlacz ciepłokrystaliczny nie jest dobrze widoczny, szczególnie kolorowy, a przy takim przełączeniu na pewno będzie lepiej widać, tak? Tym bardziej, że to jest sprzęt przeznaczony do pracy w terenie. Język tradycyjnie dwa rodzaje chyba chińskiego i angielski. A zmienimy sobie na ten kolor, żeby było bardziej nowocześnie. Opcja pomocy. Autokalibracja. Po jej wejściu informuje nas, że urządzenie będzie prowadziło autokalibrację od 3 do 5 minut. Darujemy to sobie. Wersja oprogramowania. Firmware version 2, software version 1.6. Data produkcji 17 styczeń 2014. To by tłumaczyło, tak? Nie, baterię mieliśmy z 12 roku. Aha, okej, no to. No ale to i tak. Sprzęt jest dwuletni, więc pewnie gdzieś tam krąży po różnych firmach jak urządzenie testowe.
Ok, ostatnia pozycja to jest jasność, którą możemy sobie ustawiać za pomocą tego kółka. To jest kółko wielofunkcyjne, które służy nam do zmieniania różnych opcji i ma wbudowany również przycisk. Następny guziczek to jest Save. On odpowiada za zapisywanie danych. Niestety oscyloskopu nie możemy bezpośrednio połączyć z komputerem. Ma gniazdo USB host, czyli możemy sobie jakieś tam przebiegi i swoje dane zapisywać na pendrive'a, który później przenosimy te nasze zapiski do komputera i tam korzystamy z software'u dostarczonego przez producenta. Kolejny przycisk to jest menu kursorów. Tradycyjnie tak, kursory pionowe. Przełączamy sobie prawy, lewy. Tracking, czyli przynosimy całość, tak, w prawo, lewo. Kursor napięciowy, tak, czyli poziomy. Góra, dół. I tak samo 2 na raz. Przyciskiem Clear Menu usuwamy opcje wyświetlane na ekranie i mamy wyświetlacz tylko z przebiegiem. Ok. Przejdźmy do tego oscyloskopu. Z podstawowych funkcji jeszcze mamy funkcję trigger, tak, czyli wyzwalacza, którego poziom możemy sobie ustawiać kursorem. Tak, pływa już nam ekran, więc tutaj go blokujemy i tak samo mamy tutaj opcję wyzwolenia wideo, standard PAL, NTSC, puls, edge, czyli tam zbocze, tradycyjne podstawowe ustawienia, tak? Nie ma żadnej Ameryki, że tak powiem. Kolejna funkcja to jest funkcja MAV, tak? Odpowiedzialna za działania. Żeby coś podziałać, to potrzebujemy 2 kanałów, tak? Więc przełączmy sobie ten kanał na przykład na sinus, wyłączmy kursory, żeby nam nie przeszkadzały. Zmienimy sobie troszeczkę napięcie, zmienimy działkę, przesuniemy kolegę na dół, włączymy kanał B, z tym przyjacielem polecimy na górę. OK. I MAV, tak? Czyli wybieramy sobie jakie przebiegi, z jakich wejść mają być dodawane i tak dalej, czy tam odejmowane. I mamy tak, FFT, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, tak? Może pokażę to podstawowe, będzie najlepiej widać. I teraz tak samo jak dla kanału AB mamy możliwość ustawienia i podstawy i tam i działki napięcia, tak samo tutaj w tym miejscu zmieniamy sobie napięcie, tak żeby nam było widać. Tutaj mamy opcję Move, przesuwamy sobie niżej i widzimy działanie matematyczne, jakie zostało wykonane na tych 2 przebiegach. Analogicznie załóżmy, zrobimy odejmowanie i też oscyloskop fajnie nam tutaj to wykonuje, tak? Z podstawowych jeszcze elementów mamy tutaj tryb wyświetlania. To jest standard w miernikach, w oscyloskopach cyfrowych. Kropki czy wektory. Tutaj jest czas wyświetlania i format, tak?
Możemy zaraz włączyć XY, zobaczyć sobie, jak wyglądają przebiegi, czy tam figury lisażu. Przełączmy sobie kanał pierwszy, kanał drugi weźmy też na sinusoidę. To zróbmy 100 kilo. Tam mamy jaki? Ok, to tu zrobimy 200 kilo. No i widzimy, prawda? Fajnym tematem jest to, że jest na górze wyświetlony przebieg tych dwóch kanałów. Mało tego, że tych dwóch kanałów, to jeszcze jest wynik działania. No, a poniżej mamy w formacie XY. No, jest to fajna funkcja. Kolejnym elementem, wyjdźmy tylko tutaj przepraszam, tutaj było, wyjdźmy z X i Y i jest fajny temat, znaczy fajny, no standardowy, tak? Włączenie miernika, który pokazuje nam częstotliwość przebiegu. 200 kg, tak? Kolejnym elementem jest pomiar. Pomiar wszystkich poszczególnych wartości. Możemy sobie wyświetlić i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście jest to obarczone jakimś błędem, ale do takich codziennych prac serwisowych jak najbardziej myślę, że wystarczy. No i ułatwi trochę życie. Przedstawię jeszcze funkcję zoom, jak to się prezentuje. Mamy jakiś tam sygnał. Załóżmy, że mam takie tam szpileczki. I możemy sobie, jak mamy jakiś tam większy przebieg, znaleźć dany element, który nas interesuje. Tak, i widzimy sobie, o, proszę bardzo, ten element, który tam jest na przebiegu, akurat na tej szpilce doskonale widać, także szukamy sobie, jaki szczegół przebiegu nas interesuje i możemy go sobie złapać i zobaczyć. Ok, przejdźmy teraz do trybu miernika. Praca w trybie miernika uniwersalnego. Po przełączeniu w ten tryb widzimy taki układ na wyświetlaczu. Na górze jest podpowiedź w postaci graficznej, w jakim trybie miernik się znajduje, tak? Na dole mamy bar graph i tutaj poszczególne funkcje, które już omawiam. Z parametrów, które możemy mierzyć, to jest napięcie stałe, napięcie zmienne, rezystancja, dalej test złącza PN, test przejścia, tutaj mamy pojemność, prąd stały i prąd zmienny. Z takich elementów, które na szybkiego zauważyłem, że są dosyć właśnie nieporęczne, niewygodne, to jest sposób zmiany trybu. Tak jak w normalnym mierniku mamy na środku sobie te pokrętło, którym szybko możemy zmieniać tryb pracy, czy to rezystancję, czy napięcie i tak dalej, tak tutaj za każdym razem, jak chcemy zmienić, to musimy sobie tutaj kliknąć i przejść, tak? Myślę, że dobrym pomysłem w kolejnej iteracji firmware'u byłoby zaimplementowanie takiej funkcjonalności jak zmiana tym kółkiem trybu pracy miernika. Ok, ale lećmy dalej. Więc tak, w trybie pracy załóżmy napięcia, pomiar napięcia stałego.
mamy tryb pracy auto albo manual, tak? Czyli tryb pracy, mówię tutaj o zakresie pomiarowym, jaki miernik sobie tam ustawia w zależności od napięcia wejściowego. Tak, w trybie auto analogiczne sam sobie przełącza i zmienia. W trybie manual możemy robić to ręcznie. Ciekawą funkcjonalnością jest funkcja rysowania wykresu. Tak? Przejdźmy sobie, załóżmy na prąd AC. I widzimy, jak tworzy nam się przebieg. Tutaj mamy łączny czas 30 sekund i w tym czasie dla jakichś wartości wolno zmieniających się możemy właśnie sobie to zobaczyć na wykresie. Nie potrzebujemy do tego żadnych dodatkowych właśnie rzeczy, jak zgrywanie, prawda, na pendrive'a i później gdzieś tam oglądanie na notebooku. Możemy właśnie sobie na bieżąco w polu włączyć taką funkcję i zobaczyć, jak zmienia nam się sygnał w czasie. Jest to świetne rozwiązanie. Bardzo praktyczne. I tradycyjnie zmiana zakresu, manual auto. Tutaj możemy wymusić sobie ręczny zakres, jaki ma być, włączenie lub wyłączenie tego trybu rysowania. Dla trybu amperomierza mamy dodatkowe przystawki, które tam pokazywałem wcześniej. Mamy tutaj przystawki, właśnie dzięki którym możemy mierzyć tak mniejsze prądy oraz prądy większe. Tutaj kolega nam pika, pewnie informując nas, że trzeba zainstalować przystawkę, tak? Mamy przystawkę i możemy sobie ręcznie zmienić zakres 6, 60, 600, 6 A, tak? W przypadku tej przystawki to jest 6 A maksymalny prąd i w przypadku tej szkoda, że urządzenie samo nam nie wykrywa, jaką przystawkę mamy wpiętą i ewentualnie na jakim zakresie jest to ustawione. No ale no nie wszystko może za nas robić maszyna, prawda? Czasami trzeba samemu pomyśleć i wykazać się trochę i coś tam poprzyłączyć, tak? Tak jak wspomniałem, dla każdego z trybów na górze jest graficzne logo, które automatycznie informuje nas, w jakim trybie się znajdujemy. Oscyloskop ten jest dosyć prostym przyrządem, przeznaczonym właśnie dla techników pracujących w terenie. Myślę, że dość rozbudowana funkcjonalność spełni oczekiwania każdego serwisanta. To dość proste urządzenie, jednak bardzo, bardzo przyjazne i ergonomiczne. Wyposażone w wiele ciekawych funkcji, na pewno ułatwi diagnostykę i codzienną pracę. Dodatkowo solidna walizka zapewni bezpieczny transport tego urządzenia. Z takich wad i zalet mogę powiedzieć, że no, czas pracy na akumulatorze 3 godziny, no to według mnie to nie ma szału raczej. Trzeba będzie pilnować urządzenia za każdym razem po powrocie z terenu, no, trzeba będzie go po prostu ładować. Drugi temat, no to
po włączeniu urządzenia słychać, że pracuje w nim jakiś wentylator, prawda? No jak na urządzenie przenośne, no jest dość zastanawiający fakt, no ale no tak to sobie producent wymyślił. Myślę, że stosunek ceny do jakości jest jak najbardziej przystępny. Polecam urządzenie.